Maćku, po co nam w Polsce jeszcze Corolla Cross? Po co? Dlaczego do tej pory nie mieliśmy jeszcze Corolli Cross? To jest pytanie. Przecież to jest samochód, który rośnie najszybciej w Europie. To najchętniej kupowane auto rodzinne, jeżeli chodzi, mówię, o tej wielkości. No dobrze, ale przecież mamy już w segmencie RAV4, mamy CHR-a, to są też, nazwijmy to szeroko patrząc, rodzinne crossovery czy SUVy. No to po co jeszcze takie auto? Więc po pierwsze w segmencie RAV nie. RAV jest z segmentu wyższego. RAV jest większym samochodem. Jest na platformie D, więc to zupełnie inne auto. Większe, dłuższe, szersze, z większym silnikiem, mocniejszym napędem. No i co za tym idzie, też i droższe. No nie oszukujmy się. Corolla Cross zbudowana, jak sama nazwa wskazuje, na platformie Corolli, a więc platformie C. Auto mniejsze. Znowu CHR, o którym powiedziałeś. No CHR na tej samej platformie co Corolla właśnie. i Corolla Cross, ale przecież to nie jest auto rodzinne. Tak, o ile Corolla Cross zdecydowanie to takie nowoczesne auto dla miejskie w zasadzie, rodzinne, miejskie w dzisiejszych czasach, tak. Takie auta kupuje się dla wożenia dzieci do szkoły, natomiast CHR to przecież to jest tak naprawdę crossover, ale coupé. To nie jest auto rodzinne, nigdy takie nie miało być. To jest samochód zazwyczaj w 90% drugie auto w rodzinie. No dobrze, mamy dzisiaj taką sztukę w Polsce, mamy pierwszy kwartał 2022 roku, to kiedy te samochody w salonach? Tak naprawdę ta sztuka, którą tu widzisz, ona nie do końca jest w wersji europejskiej. To jest samochód mocno przedprodukcyjny. Wersje produkcyjne w Europie, także i w Polsce, pojawią się pod koniec września, na początku października. Wtedy to 3 miesiące będą tylko dostępne w ramach aut z 2022 roku. W tym roku tak. Rozumiem, do czego zmierzasz. Informacja. Rozumiem, do czego zmierzasz. Nie liczyłbym na wyprzedaż rocznika 22 w przypadku Corolli Cross. Natomiast mamy tak wiele zapytań o to auto. Ja jestem aż zaskoczony, że tak dużo emocji wzbudza samochód, który jest dosyć spokojnie narysowany. Umówmy się, ja nigdy nie byłem zwolennikiem tych linii. CHR, RAV4 jakoś bardziej mi leżą wizualnie. Ten samochód, doceniam jego rodzinność, praktyczność, ale stylistycznie ja tam bym się na ulicy za nim nie obejrzał. Roberto, nie jesteś jedyny, są tacy, co się oglądają, natomiast Słyszałem, ten samochód słyszałem. to nie jest mistrz designu, tak? Jeżeli chcesz kupić auto, które się będzie wyróżniało, które wygląda inaczej, za którym ludzie się oglądają, no to jest CHR od tego, tak? To jest auto, które ma być przede wszystkim atrakcyjne stylistycznie. Ten samochód ma być po pierwsze praktyczny, no i zdecydowanie tak jest. Tu jest miejsce dla takiej 4-osobowej rodziny, duży bagażnik, wygodnie, wysoko się siedzi, dobra widoczność. No to jest po to zrobione auto, a nie po to, żeby się za nim oglądać. No dobra, samochód w październiku w salonach, ale mówiłeś mi, że wcześniej będzie można się, nazwijmy to, zapisać na ten samochód. Bardzo dużo osób o niego pyta, w związku z tym no, musimy wcześniej umożliwić rezerwację auta i to będzie możliwe ciemno? już w maju, w ciemno. No trochę w ciemno, natomiast nie zupełnie, bo ja wiem, że trudno wydać te 10 tysięcy, ale zakupiliśmy dwa samochody, które są takie, my to nazywamy przedprodukcyjne. czyli Ale w już tej wersji- europejskie. Tak, przyjadą do nas pewnie w czerwcu, mam nadzieję. I od tego czasu będziemy się starali, aby jak najwięcej osób będzie mogło je zobaczyć. W związku z tym warto obserwować naszą stronę roadshow po internetową. dealerach, znam tę nazwę z ofert Roadshow, Toyoty. bardzo pięknie po polsku nazwane, właśnie tak, więc samochód będzie jeździł w wakacje po salonach dealerskich, będzie można go obejrzeć i wtedy nieco bardziej świadomie złożyć rezerwację. Okej, czyli co? Mamy Corolla Cross, koniec Corolli TS, czyli kombi? Ejże, kto powiedział, że koniec? Nic podobnego, nic podobnego. Ten samochód nie zastępuje żadnej wersji Corolli, on uzupełnia gamę Corolli. W związku z tym tak naprawdę mamy tak, hatchback, sedan, kombi, cross, no i CHR. Pamiętajmy, że to też jest auto na platformie C, czyli 5 aut tego typu. Nie zastępuje, uzupełnia linię. Wspomniałeś o Corolli Kombi TS, my ją nazywamy. Corolla Kombi no też ma swoich zwolenników wśród klientów indywidualnych. Oczywiście nie każdy chce jeździć SUV-em, to raz. A dwa, pamiętajmy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o główną grupę odbiorców aut typu kombi w segmencie C, to są firmy. I firmy jeszcze bardzo długo nie przesiądą się na SUV-y, crossovery. Jest jedna podstawowa, w zasadzie to dwie podstawowe przyczyny. To jest cena auta, no ten samochód jednak będzie droższy, a drugie, no zużycie paliwa. Auto niższe, stawiające mniejszy opór powietrza, no mniej pali, jest tańszy w eksploatacji. Pamiętajmy, że te firmy jeżdżą po nawet 100 tysięcy kilometrów rocznie, w związku z tym to ma kolosalne znaczenie. Każde pół litra zużycia paliwa
ma znaczenie. Także Dobrze, to co ja mam powiedzieć tym moim znajomym, którzy pytają się o Corollę Cross? Ile tych samochodów w tym roku jeszcze będzie dostępnych? Jakie to będą rzędy wielkości? no tak, auto będzie dostępne w ostatnim kwartale w tym roku, no ale jeszcze mamy cały rok 2023. Natomiast co do ilości, wszystko zależy od tego, ile tych samochodów zostanie dla nas wyprodukowane. My liczymy, że to będzie rząd wielkości 2000, a więc zdecydowanie mniej niż zapotrzebowanie na to auto. Może, żeby Ci dać jakiś punkt odniesienia, 2000 sztuk to mniej więcej tyle sprzedaliśmy Yarisa Cross w przedsprzedaży, czyli zanim ktokolwiek Okej. widział auto, już 2000 klientów złożyło zamówienia. W związku z tym podejrzewam, nie bym powiedzieć, że Oj, jestem to wręcz pewien, sporo osób będzie musiało poczekać że- na 2023. tak, że wszystkie Ojej. auta z tego rocznika zostaną sprzedane w przedsprzedaży, natomiast podczas dni otwartych już będziemy sprzedawać auta z rocznika 23. Czy ty mi sugerujesz, że to będzie kolejny sukces Toyoty rynkowy? To jest po pierwsze samochód najbardziej pożądany, jeżeli chodzi o wielkość, o segment. W związku z tym to jest Toyota. To jest najnowszy napęd hybrydowy. Pierwsza tego typu Toyota na świecie z tym najnowszym napędem hybrydowym. W związku z tym oczywiście, że będzie to sukces.